Dzisiaj kilka dni większego upału potrafi wywołać pytania o przyszłość naszego klimatu, ale czy jest to w sumie coś nowego? Czy wiedziałeś, że w roku 1473 nasza rzeka Wisła prawie całkowicie wyschła, a pożary, takie jak dzisiaj na południu Europy, były wtedy normą? I czy wiedziałeś, że klimat zmieniał się gwałtownie i niespodziewanie na długo, zanim ingerował w niego człowiek? I co wydarzyło się 12 tysięcy lat temu i jakie może mieć to znaczenie dzisiaj? Ruszamy w podróż. Niemal 12 tysięcy lat temu zakończyła się ostatnia epoka lodowcowa i rozpoczął Holocen. Okres, w którym żyjemy do dzisiaj. Tundra ustępowała lasom, pojawiały się jeziora, bagna i nowe doliny rzeczne. Z mroźnego świata epoki lodowcowej zaczął wyłaniać się krajobraz, który zacznie przypominać ten, jaki znamy dzisiaj. Ale co z klimatem? W tamtym czasie temperatury powoli rosły. Między 9 a 5 tysięcy lat temu przypadł najcieplejszy okres tamtych czasów. W wielu częściach półkuli północnej było wtedy cieplej niż przez większość późniejszych tysiącleci. Nie oznacza to jednak, że temperatura przez tysiące lat pozostawała na stałym jednym poziomie. Przeciwnie, zmieniała się. Ale co powodowało te zmiany? I nie był to wcale człowiek, ale inny, jeden z najważniejszych mechanizmów kreujący nasz klimat. Zmiany orbity Ziemi. Bo nasza planeta nie krąży wokół Słońca zawsze dokładnie w taki sam sposób. Zmienia się nachylenie jej osi oraz geometria orbity, a wraz z tym zmienia się ilość promieniowania słonecznego docierającego do poszczególnych szerokości geograficznych. I to w różnych porach roku. I tak po osiągnięciu swojego optimum termicznego około 5 do 6 tysięcy lat temu, układ ten zmieniał się. Zaczął sprzyjać ochładzaniu północnych szerokości geograficznych naszej planety. Ale orbita Ziemi to nie jest jedyny element tej całej układanki. Bo ogromne znaczenie ma coś innego. Zimny lód. Im więcej zamarzniętego śniegu znajduje się na powierzchni Ziemi, tym więcej promieniowania słonecznego zostaje odbite z powrotem w przestrzeń. Natomiast mniej lodu oznacza ciemniejszą powierzchnię, która odwrotnie pochłania więcej energii Słońca i dodatkowo ogrzewa naszą planetę. To sprzężenie zwrotne potrafi więc wzmacniać zarówno ocieplenie, uwaga, jak i ochłodzenie. Nie zapominajmy też o jednym – roślinność. Kiedy zmienia się klimat, zmieniają się lasy, mokradła i wszystkie te przestrzenie, na których panuje roślinność, a wraz z nimi musi się zmieniać cykl hydrologiczny, czyli obieg wody. Bo pamiętajcie, nie jesteśmy przyrodzie tak naprawdę po nic potrzebni. To ona sama zaczyna reagować na zmiany klimatu, a następnie może te zmiany częściowo wzmacniać lub osłabiać. Nie musimy wcale jej pomagać ani ją regulować. Ale jeszcze ważniejsze w tym wszystkim są globalne oceany. Prądy oceaniczne przenoszą ogromne ilości ciepła z jednych części świata do innych. Jeżeli dla przykładu zmieni się cyrkulacja Atlantyku, zmieni się również ilość ciepła docierającego do nas, do naszego kontynentu i do Polski. I tak w przeszłości stopniowe osłabianie atlantyckiej cyrkulacji oceanicznej mogło być jednym z kolejnych powodów długotrwałego ochłodzenia. Dlatego klimat nigdy nie zachowuje się jak jeden prosty termometr, na który być może patrzysz codziennie za oknem, by sprawdzić te dzisiejsze upały. I tak, około 5,5 tysiąca lat temu temperatury, jak mówiłem wcześniej, zaczęły spadać. Oczywiście nie był to nagły koniec ciepła, ale postępująca zmiana. Wtedy średnia temperatura globalna obniżyła się niemal o 1 stopień, a już spowodowało to ogromne zmiany. Ale uwaga, nie wszędzie to tak wyglądało. Największe ochłodzenie dotyczyło północnych szerokości geograficznych, czyli naszej półkuli. Tam w ciągu kilku tysięcy lat spadek temperatur był znacznie większy niż w wielu innych częściach świata. I uwaga, dla przykładu w tropikach było odwrotnie. Nawet temperatura nieco wzrosła. Jedno miejsce mogło się ochładzać, podczas gdy inne reagowało zupełnie inaczej. By zrozumieć zmiany klimatu, musimy przyjrzeć się kolejnej epoce historycznej, czyli epoce brązu. Przez setki lat warunki mogły pozostawać względnie spokojne, a potem następowała jak zwykle zmiana. Kiedy spojrzymy na tę epokę z dzisiejszej perspektywy, widać kilka momentów ważnych, które powinny i również Was zainteresować. Pierwszy kryzys przypada około na lata 2100 do 2000 przed naszą erą. Wtedy w wielu regionach świata pojawił się okres wyraźnie bardziej suchych warunków. Szczególnie mocno zaznaczyło się to na Bliskim Wschodzie i we wschodniej części Morza Śródziemnego. Poziomy jezior spadały.
zaczęło brakować wody, a rolnictwo stawało się coraz bardziej zależne od tego, czy deszcz w ogóle spadnie. Czy był to jeden globalny kataklizm? W różnych częściach świata sytuacja wyglądała przecież inaczej. I to jest właśnie takie istotne. Zmiana klimatu nie musi od razu oznaczać, że cała nasza planeta jednocześnie robi się cieplejsza, czy też bardziej sucha. Bo kilkaset lat później pojawia się kolejny ważny moment. Są to lata 1700 do 1600 przed naszą erą. Widzimy znów oznaki przejścia do chłodniejszych i bardziej wilgotnych warunków. Zmienia się środowisko, po raz kolejny poziom wód i charakter roślinności. Ale po pewnym czasie znowu sytuacja uspokaja się. Oczywiście w tamtym czasie jest to związane z kolejnymi upadkami pierwszych organizacji ludzkich, również na naszych terytoriach w zachodniej i południowej Polsce. I wtedy dochodzimy do trzeciego, najbardziej znaczącego epizodu, bo około 1300 do 1200 przed naszą erą świat później epoki brązu doświadcza kolejnych, bardziej gwałtownych zmian klimatycznych. W wielu miejscach wschodniej części Morza Śródziemnego pojawiają się oznaki przesuszenia, a rolnictwo ma ogromne problemy. To ważny event, ponieważ wtedy rozpadnie się cały świat później epoki brązu. Upadają państwa, znikają miasta, zacinają się i rozpadają wielkie szlaki handlowe. Pojawiają się kolejne wielkie wędrówki ludów i dochodzi do konfliktów zbrojnych. Czy możemy za to winić tylko klimat, przyrodę? Trudno na to odpowiedzieć. Ale z pewnością klimat był jednym z tych czynników, które zaburzyły fundamenty całej tamtej epoki, a niewielka zmiana klimatu mogła być takim triggerem. Po tych wszystkich kryzysach późnej epoki brązu klimat ponownie zaczyna się zmieniać. Cóż, to chyba nic nowego dla was już w tym momencie. Kiedy zbliżamy się do kolejnej epoki historycznej żelaza, to właśnie wtedy u nas już na naszych ziemiach zacznie rozwijać się kultura łużycka. A oczywiście jednym z jej najbardziej niezwykłych śladów powinien dla was wszystkich być sławny Biskupin. Bo to właśnie wtedy na przełomie tych epok na półwyspie Jeziora Biskupińskiego powstanie potężna drewniana osada obronna. Ale co ciekawe, to właśnie woda miała ostatecznie zakończyć jego istnienie. Bo w pewnym momencie poziom jeziora zacznie się podnosić. Badania pyłków i osadów geologicznych pozwoliły naukowcom odtworzyć kolejne fazy podnoszenia się poziomu wód. W końcu część osady znalazła się pod wodą i została pochłonięta przez muł. Biskupin zostaje opuszczony, a jego drewniane konstrukcje, zamiast zniknąć, zostały doskonale właśnie zakonserwowane przez wodę i muł, za co tylko teraz tym zmianom klimatu możemy być wdzięczni. Ale nie to jest ważne, bo pojawia się pytanie, dlaczego poziom jeziora wzrósł? Bo jeżeli przez dłuższy czas po prostu zaczęło więcej padać, to zmienia się ta cała hydrologia, a jezioro zaczyna gromadzić więcej wody niż jej oddawać. Ale końcowo Biskupin pokazuje coś innego, bardzo istotnego. Czasami nie potrzeba wielkiej katastrofy, żeby zmienić życie całych wczesnych społeczności ludzkich. Wystarczy, że przez pewien czas zmienią się po prostu opady deszczu. Dzisiaj być może dla was to nie ma znaczenia, przecież to było tylko kilka metrów różnicy brzegu jeziora, ale dla osady zbudowanej na wyspie czy też półwyspie mogło to oznaczać jej koniec. I właśnie takich zmian w epoce żelaza nie brakuje. Nie oznacza to, że klimat cały czas tylko się pogarszał. Absolutnie nie, przeciwnie, po chłodniejszych i bardziej wilgotnych okresach pojawiły się fazy cieplejsze i bardziej suche. Około III i II wieku przed naszą erą zaczyna się okres, który w wielu częściach Europy określimy jako rzymskie optimum klimatyczne. W różnych regionach jego początek i przebieg były odmienne, ale przez kolejne stulecia w znacznej części naszego kontynentu występowały nieco wyższe temperatury. Dotyczyło to oczywiście również obszarów dzisiejszej Polski, ale nie oznacza to, że nagle zrobiło się tak ciepło jak w Italii. Chodzi raczej o długotrwałą fazę korzystniejszych takich warunków klimatycznych, która mogła sprzyjać rolnictwu, co też chyba się wydarzyło, i wydłużyć sezon wegetacyjny, co było wtedy bardzo istotne dla ludzi. I w końcu wtedy ziemie polskie znalazły się po raz kolejny w świecie, który coraz intensywniej łączy północ Europy z Imperium Romanum, z południem. Znów ożywił się znacznie szlak handlowy, bursztynowy, rosło jego znaczenie, a przez ziemię dzisiejszej Polski przebiegały ważne połączenia między Bałtykiem i Południem. Ale po raz kolejny ten cieplejszy okres nie trwał wiecznie. Po około IV-V wieku naszej ery zaczynają pojawiać się oznaki następnej zmiany.
ciepło wygasa, powraca chłód i wilgoć. W dorzeczu Górnej Wisły szczególnie wyraźnie jest okres między rokiem 450 a 620, kiedy wzrasta wilgotność i częściej pojawiają się gwałtowne powodzie. Bo bardzo ważny event roku 550 to potężne wezbranie naszej najważniejszej chyba rzeki Wisły. I jest to moment wyjątkowy. Bo przecież w tym samym czasie na całym kontynencie ponownie dochodzi do ogromnych przemian. Upada Cesarstwo Rzymskie, Bizancjum będzie mieć później, pomimo restauracji, swoje problemy i nigdy tak naprawdę się nie odrodzi. Pojawiają się kolejne wielkie migracje, granice po raz kolejny zmieniają się, a porządek świata nie będzie już taki sam jak do tej pory. Kiedy wkraczamy w VII wiek, ziemie dzisiejszej Polski znajdowały się jeszcze w cieniu potężnego ochłodzenia, które rozpoczęło się w poprzednim stuleciu. Ten chłodny okres utrzymywał się mniej więcej właśnie do połowy VII wieku i oczywiście nie był to nieprzerwany ciąg mroźnych lat, ale klimat był wyraźnie chłodniejszy i bardziej niestabilny niż wcześniej. Ale to właśnie na przełomie tego i następnego stulecia świat powoli zacznie się ponownie ocieplać. Dla ludzi żyjących na ziemiach polskich oznaczało to wydłużenie sezonu wegetacyjnego i było to bardzo istotne dla rodzącego się u nas rolnictwa. Nie można jednak powiedzieć, że nagle nastąpiło jakieś wielkie ocieplenie. Był to raczej proces wychodzenia z poprzedniej chłodnej fazy. Wraz ze zmianami temperatury zmieniały się również lasy, mokradła, ponownie poziom wód i to co istotne, możliwość wykorzystania ziemi. Cześć, wpadam teraz do Was na chwilę, bo od tej pory druga część mojego filmu będzie trochę inna, bo do tej pory było o prehistorii, czyli o badaniach, odkryciach, analogiach i interpretacjach, a dalsza część będzie opowiadać już właśnie o klimacie, którego doświadczyli już ludzie i zachowały się z niego relacje, co jest bardzo ważne. Zatem jedziemy dalej. Wiek IX i X to jest właśnie ten świat pierwszych piastów. Klimat Europy Środkowej staje się coraz bardziej sprzyjający dla ludzi i to właśnie wtedy zaczną pojawiać się wielkie ośrodki osadnicze, rolnictwo stanie się jeszcze bardziej istotne, tak samo handel i przede wszystkim wzrośnie znaczenie grodów. I to właśnie przecież wtedy pojawi się dynastia Piastów, która da prapoczątek późniejszemu naszemu państwu. Nie oznacza to oczywiście, że klimat stworzył w jakimś sensie nasze państwo, bo przede wszystkim były to czynniki polityczne, gospodarcze i militarne, ale po prostu klimat dał nam coś, co mógłbym nazwać odpowiednimi warunkami do jego rozwoju. Przesuwając się dalej w czasie, od XI do XIII wieku będziemy mieć najcieplejszą fazę średniowiecza, bo to właśnie od początku średniowiecza mamy znacznie lepsze możliwości odtwarzania klimatu Polski. W końcu są to wreszcie czasy historii pisanej i najczęściej ten czas dzisiaj określa się jako średniowieczną anomalię klimatyczną. W Polsce przypada ona mniej więcej właśnie na okres od XI do XIV wieku, a czasami nawet do początków XV. Wtedy średnia temperatura mogła być o około 0,5 stopnia do 1 stopień Celsjusza wyższa od dzisiejszych warunków współczesnych. Ciekawe, prawda? Ale przecież średnia temperatura nie opowiada całej tej historii, bo nawet w tamtym klimacie zdarzały się przecież ostre zimy, chłodne lata, susze i powodzie. Dlaczego o tym zapominamy? Na uwagę zasługują na pewno lata od 1200 wyżej, bo to właśnie wtedy w niektórych dekadach pojawia się wyjątkowo duża liczba gorących lat oraz dla kontrastu epizody bardzo surowych zim. I również ponownie zarysowuje się okres bardziej suchy. I jest to bardzo istotne, bo średnia temperatura w tym przypadku może być po prostu dla nas myląca. Ale słuchajcie, dla średniowiecznego chłopa na roli w ogóle nie liczyła się żadna temperatura uśredniona z całego stulecia. Dla niego liczyło się to, czy na wiosnę nie będzie wczesnych przymrozków, czy latem będzie wystarczająco dużo deszczu z nieba, a zimą czy nie dojdzie do ekstremalnych mrozów. W źródłach dla Polski zachowały się informacje o licznych, ekstremalnych wręcz sezonach. Co ciekawe, w latach 1330 odnotowano wyjątkową dużą liczbę gorących lat, podczas gdy tylko 50 lat wcześniej występowały wyjątkowo częste, surowe zimy. Klimat nie był jeszcze tym, co dziś nazywamy pełnym maksimum małej epoki lodowej, ale XV wiek był tym okresem właśnie przejściowym.
Na przełomie lat 1471 i 1472 wydarzyło się coś niezwykłego. Co to było? Bo to właśnie wtedy na niebie pojawiła się wielka kometa. Była widoczna przez niemal 2 miesiące, a jej warkocz według ówczesnych obserwatorów rozciągał się na dziesiątki stopni. 22 stycznia roku 1472 kometa minęła Ziemię w odległości zaledwie około 10 milionów kilometrów. To może wydawać wam się dosyć daleko, ale jest to tylko 27 razy dalej niż widzisz dzisiaj Księżyc. A jasność tej komety była tej klasy. To jedno z najbliższych przejść wielkiej komety odnotowanych w czasach historycznych. Dzisiaj prawdopodobnie widok takiej komety byłby tylko dla ciebie ciekawostką, o której szybko byś zapomniał, ale wtedy było to coś zupełnie innego. Jan Długosz, nasz kronikarz, również ją zauważył w swoim opisie właśnie z roku 1472. Pisał o wielkiej komecie, która pojawiła się nad naszym krajem i przez około 2 miesiące była widoczna na europejskim niebie. A pisał o niej tak. Na początku miesiąca stycznia bieżącego roku pojawiła się wielka kometa. Według jej pochodzenia i układu związana była z Merkurym. Mała w swojej gwieździe, lecz ogromna w ogonie. Mająca udział w naturze i właściwościach Saturna. Ukazała się w Królestwie Polskim i w innych królestwach. Była również przez jeden dzień widoczna nad zenitem Królestwa Polskiego. Jej skutki miały się ujawnić w ciągu 3 kolejnych lat. Była to zła wróżba dla królów, książąt oraz innych znakomitych i możnych osób. Dla pozostałych zaś śmiertelników niższego stanu oznaczała niepokoje, lęki, zamieszki, rozruchy, oszustwa, podstępy, pożary, grabieże i spustoszenia, burze, gradobicia, grzmoty, błyskawice, a w niektórych miejscach także trzęsienia ziemi, długotrwałe i przewlekłe choroby wyniszczające i gwałtowne, silne wymioty, szaleństwo, epidemie i zarazę. W mieście krakowskim oraz w miejscach i miasteczkach położonych w jego okolicy rozprzestrzeniła się choroba epidemiczna. Mało tego, rok później cały kontynent został dotknięty wyjątkową falą upałów i suszy. A współczesne badania zaliczają tą katastrofę klimatyczną z roku 1473 do największych historycznych megasusz Polski. Jak pisał o niej Długosz. Rok ten był pamiętny dla całej Europy i dla Królestwa Polskiego z powodu niezwykłych upałów oraz nieprzerwanej suszy. Pojawienie się wcześniej komety spowodowało, jak sądzono, niezwykłe skwary i brak wody. Także wyschły wszystkie źródła, a największe rzeki w Polsce można było przechodzić w bród. Nie tylko pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą i Płockiem, ale również pod Toruniem. Wisła była tak płytka. We wszystkich częściach Polski płonęły lasy, bory, krzaki i zarośla. Ogień był tak niepowstrzymany, że nie można go było ugasić, dopóki nie strawił całego drewna wraz z korzeniami. Wszędzie było słychać trzask i huk walących się drzew. Spłonęły również pasieki i barcie w lasach, a zasiewy wiosenne zostały wypalone przez nadmierną suszę. Zwierzęta gospodarskie, które z głodu zjadały trawę razem z piaskiem, miały przez to zatkane jelita, co doprowadziło do wielkiego pomoru. Czy zatem kometa rzeczywiście mogła mieć wpływ na klimat? A może wydarzyło się gdzieś daleko w przestrzeni kosmicznej coś, o czym ani Długosz, ani my nie mamy jeszcze zielonego pojęcia? Mamy rok 1540 i Polska przeżywa lato, którego mieszkańcy długo nie zapomną, bo miesiącami prawie nie pada, studnie wysychają, pola tracą wilgoć, a wysuszone lasy stają się pułapką, w której jeden pożar może w krótkim czasie zagrozić całej okolicy. Wisła, będąca kręgosłupem handlu Rzeczypospolitej, zaczyna odsłaniać swoje płycizny. Łodzie mają problemy z żeglugą i transportem, a ludzie schodzą do miejsc, które zwykle są pod wodą. I właśnie wtedy, kiedy człowiek doświadcza tak wielkiego po raz kolejny gorąca, rozpoczyna się powolna zmiana, której mieszkańcy oczywiście, jak zwykle, po prostu nie mogą normalnie dostrzec. Bowiem kolejne dziesięciolecia przynoszą coraz częstsze, bardzo chłodne sezony, a cały kontynent zaczyna powoli wchodzić w okres, który później nazwiemy małą epoką lodową. Co oczywiście wcale nie oznacza, że nagle każde kolejne lato stanie się chłodne, ponieważ nawet w tamtym okresie czasu będą przytrafiać się gwałtowne fale upałów i susz.
Zaskoczeni? Ale na naszych ziemiach coraz większe znaczenie będą mieć zimy, bo kiedy mróz utrzymuje się dłużej niż zwykle, Wisła przestaje być rzeką, która płynie i zamienia się w jedną dużą taflę lodu, po której można przejść, przewieźć towary, a nawet urządzić coś w rodzaju tymczasowego targowiska. A gdy już nadejdzie wiosna, odwilż przynosi kolejne zaskoczenie. Pękający lód rusza z ogromną siłą, tworząc zatory i powodując podtopienia, wezbrania i powodzie. Chyba w tym momencie również przestanie Was już dziwić to, że epoka chłodu wcale nie usuwa z Polski upałów, ponieważ nawet wtedy pojawiają się lata, w których słońce ponownie zacznie wysuszać pola, poziom Wisły raz jeszcze spadnie, a mieszkańcy zaczną się znów obawiać o zbiory. Zatem człowiek żyjący w XVII wieku może paradoksalnie doświadczyć zarówno rzeki skutej lodem, jak i niemal tej samej rzeki, ale już prawie wyschniętej. I również w tym momencie historycznym zacznie się pojawiać coś, co znamy już chyba doskonale i dzisiaj. Przesunięcia pór roku. Bo jeżeli wiosna przychodzi zbyt późno, albo przymrozek pojawi się wtedy, gdy rośliny już zakwitły, wystartowały, to nie istnieje naprawdę żaden sposób, aby szybko odrobić straty, a nieudane zbiory oznaczają po prostu droższe jedzenie i problemy w całym kraju. Oczywiście to wszystko również dzieje się w całej reszcie naszego kontynentu, w Europie. Lodowce w Alpach rosną, Bałtyk coraz częściej zamarza, a okresy bardzo niskich temperatur stają się na tyle charakterystyczne, że późniejsze pokolenia będą właśnie z tym czasem kojarzyć małą epokę lodową. Ale z drugiej strony to jest chyba trochę błędne, bo klimat nigdy tak naprawdę nie był jednolity i składał się raczej z szeregu gwałtownych wahań, niż z jednej nieprzerwanej zimy małej epoki lodowej. Pod koniec tego okresu, w roku 1783, pojawia się jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, którego źródła znajdują się daleko poza Polską. Na Islandii wybucha laki, a ogromna ilość gazów wulkanicznych dostaje się do atmosfery i nad Europą pojawia się niezwykła mgła, a pogoda w kolejnych miesiącach zachowuje się bardzo nietypowo, przypominając wszystkim, że nawet wydarzenia rozgrywające się tysiące kilometrów od ich domów mogą wpłynąć na świat, w którym żyją. A potem przychodzi rok 1815 i erupcja Tambory. A już rok później na ziemiach Polski również obserwuje się skutki tego niezwykle chłodnego i wilgotnego sezonu. A lato zamiast przynieść stabilne ciepło potrzebne tak bardzo rolnikom, przynosi warunki wręcz odwrotne. I tak dotarliśmy do czasów rewolucji przemysłowej, o której specjalnie nic nie powiem. Jesteście ciekawi, dlaczego? Bo przez cały ten film powracałem do jednego głównego pytania, nie wiem czy to zauważyliście. Czy upały, których doświadczamy dzisiaj, są czymś na pewno nowym? Moim zdaniem historia pokazuje, że wcale nie. Upały nie pojawiły się wraz z rewolucją przemysłową, nie zaczęły się w XX wieku, nie zaczęły się nawet w średniowieczu. Człowiek doświadczył ekstremalnych upałów, susz, wysychających rzek i pożarów, tego wszystkiego już wiele tysięcy lat temu. W 1473 roku Wisła miejscami niemal wyschła. W 1540 Europa doświadczyła wyjątkowych upałów i susz. Nawet podczas małej epoki lodowej pojawiały się lata, w których rzeki dramatycznie opadały, pola wysychały, a lasy płonęły. Jak to możliwe? Mało tego, bo w moim filmie cofnąłem się jeszcze dalej, gdzie zmiany klimatu potrafiły przyjmować skalę, której dzisiaj człowiek nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić, a po drugie porównać z jakimś swoim współczesnym doświadczeniem. Już nie mówiąc o tym, że nie cofałem się w jeszcze dalsze dzieje naszej planety. Właśnie dlatego odpowiedź na pytanie, czy upały są czymś nowym, brzmi, jeszcze raz to podkreślę, wcale nie są niczym nowym. Nowe natomiast jest coś innego. Bo po raz pierwszy obserwujemy klimat z taką dokładnością i jednocześnie próbujemy wyjaśnić jego zachowanie w skali całej planety w tak krótkim czasie. I tutaj dochodzę do najważniejszej rzeczy. Człowiek jako gatunek pojawił się w historii planety. Późno, jest swego rodzaju nowinką i nowością. Nasza cywilizacja istnieje zaledwie niewielki fragment dziejów Ziemi,
a regularne pomiary klimatu prowadzimy dopiero tak naprawdę od bardzo niedawna. Możemy teraz mierzyć temperaturę, sprawdzać oceany, atmosferę i wszystkie te gazy, ale czy naprawdę znamy wszystkie mechanizmy, które sterują klimatem Ziemi w znacznie dłuższej perspektywie? Ja uważam, że wcale nie. Nie znamy. I właśnie dlatego człowiek z pewnością jest przeceniany jako główny motor zmian klimatu w całej historii naszej planety. Oczywiście nie twierdzę z drugiej strony, że nie jest częścią tego systemu, na który wpływa. Jest jednym z takich czynników. Ale musicie pamiętać, że historia klimatu jest znacznie starsza, bardziej złożona i obejmuje mechanizmy działające w dużo bardziej większych skalach czasowych, których jeden prosty gatunek ludzki po prostu nie jest w stanie zaobserwować bezpośrednio. Żyjemy zbyt krótko, żeby zobaczyć większość tej historii na własne oczy, a jedno ludzkie życie czy jedno pokolenie to już naprawdę prawie nic. Dlatego zanim uznacie, że rozumiecie kierunek, w którym zmierza klimat naszej planety, warto pamiętać o jednej rzeczy. Człowiek to nie jest żaden początek historii. To nowy rozdział, nowy i nieznany, a często masy, tak jak od zawsze, są poddawane politycznym manipulacjom i biznesowym wpływom różnych korporacji. Kończąc ten odcinek, powtarzam, upały to nic nowego. Nowe natomiast jest to, że tym razem to my próbujemy zrozumieć, dlaczego nadchodzą i dokąd zmierza nasza przyszła historia.